Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Często kiedy oglądamy jakieś poradniki na temat zakupu motocykla czy to samochodu, słyszymy, że powinniśmy oglądać naszą maszynę, kiedy ma zimny silnik. Dzięki temu zobaczymy, jak startuje, czy ma jakieś problemy z odpalaniem, jak pracuje, kiedy silnik jest nierozgrzany. Często w tych filmach też możemy usłyszeć, żeby przyjrzeć się kolorowi spalin, bo jak to mówią, spaliny powiedzą Ci prawdę o tym silniku. No okej, ale co oznaczają konkretne kolory spalin? Kiedy należy się martwić, a kiedy nie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Kiedy już jesteśmy oglądać naszą wymarzoną maszynę, czy to jest samochód, czy to jest motocykl, bardzo ważne jest, abyśmy zerknęli, jaki kolor spalin wydobywa się z rury wydechowej. Zarówno na samym początku pracy silnika, jak również po czasie, kiedy już jest rozgrzany. I tak możemy podzielić sobie kolory dymów, spalin, na 3 zasadnicze. Kolor biały, kolor niebieski oraz kolor czarny. Kolor biały. Jeżeli dopiero co odpaliliśmy silnik benzynowy i wydobywa się z niego trochę białego dymu, to nie mamy się co przejmować. Z reguły jest to para wodna. Woda, która zalega gdzieś w układzie wydechowym pod wpływem temperatury, przechodzi w stan lotny i widoczna jest pod postacią pary. Można to często zaobserwować w chłodniejsze dni przy niższych temperaturach. Po chwili pracy silnika i jego rozgrzaniu efekt ten powinien niemalże całkowicie zniknąć. Jedynie w naprawdę chłodne dni z wydechu może lecieć lekki biały dymek, który jest po prostu spalinami razem z parą. Jeżeli natomiast silnik jest już ciepły, a mimo to wydobywa się z niego gęsty biały dym, może być to oznaką tego, że do komory spalania dostaje się płyn chłodniczy. Może się on dostawać poprzez pęknięty blok silnika, czy poprzez powszechne uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Wtedy warto sprawdzić zbiornik płynu chłodniczego, czy przypadkiem nie ma w nim jakiś oczek oleju, jak również odkręcić wlew oleju do silnika i zobaczyć, czy nie ma pod nim gęstej białej mazi. Warto jednak pamiętać, że biała maź pod korkiem wlewu oleju nie musi być koniecznie objawem mieszania się płynu chłodniczego z olejem. Taka biała maź, masło, występuje w silnikach benzynowych, które przez długi okres użytkowania są niedogrzane. Na przykład jeżeli ktoś w zimę robi bardzo krótkie odcinki. Jeżeli taki stan rzeczy utrzymuje się, to znaczy spalamy ciągle płyn chłodniczy i dymi na biało, to oczywiście po pewnym czasie może dojść do jego znacznego ubytku i przegrzania się silnika. W silnikach diesla biały, a w zasadzie szary dym może być objawem wypalania sadzy, która gromadzi się wokół pierścieni. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Uszkodzone wtryski, niedogrzany silnik, zapchany filtr powietrza, zły kąt wtrysku, czy na przykład za niski poziom kompresji. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Kolor niebieski. Zarówno w motocyklach, jak i w samochodach może taki kolor spalin występować. W silnikach benzynowych, jak i diesla niebieski kolor spalin z reguły oznacza spalanie oleju silnikowego. Nie będziemy sobie tutaj kolorować. Jeżeli widzicie, że z rury wydechowej wydobywa się niebieski kolor spalin i czujecie niemiły zapach, to należy się nastawić na to, że może to oznaczać jakieś poważne usterki w silniku. Jeżeli mamy silnik bez turbo do ładowania, to olej może dostawać się poprzez zużyte uszczelniacze zaworowe, zużyte pierścienie tłokowe, które nie zbierają tak dobrze oleju jak powinny, czy już porysowane tuleje cylindrów, przez co olej dostaje się do komory spalania. W silnikach z turbodoładowaniem olej do komory spalania może dostawać się również przez uszkodzoną turbosprężarkę. Jest to o tyle niebezpieczne, że może to doprowadzić do rozbiegania silnika diesla. Jeżeli wiecie, co to jest, to wiecie, jakie konsekwencje niesie to dla samochodu. A jeżeli nie wiecie, a chcielibyście, abym nagrał o tym osobny film, to dajcie znać w komentarzu. Postaram się to jakoś w miarę moich umiejętności wytłumaczyć. Oczywiście powodów przedostawania się oleju do komory spalania może być znacznie więcej i nie sposób tu wszystkie wymienić, bo chociażby problemy z EGR mogą też to powodować, ale to, co warto wiedzieć, to to, że podobnie jak w przypadku spalania płynu chłodniczego, tak i w przypadku spalania oleju możemy doprowadzić
doprowadzić do zatarcia silnika. Jeżeli mamy taki pojazd, który dymi na niebiesko lub staliśmy się nieszczęśliwym posiadaczem takiego, a nie planujemy w najbliższym czasie grubego remontu, to koniecznie musimy bardzo regularnie sprawdzać poziom oleju w silniku. W skrajnych przypadkach zużycie oleju w silnikach, które go przepalają, może wynosić nawet kilka litrów na 1000 km. Tak, kilka litrów na 1000 km. Osobiście nie znam tak skrajnych przypadków w motocyklach, ale znam już na przykład Audi A4 B8 z silnikiem 2.0 TFSI 211 koni mechanicznych z 2011 roku, które wyposażone było w silnik, którym pierścienie źle zbierały olej, przez co bardzo duża jego ilość się spalała. Remedium na ten problem jest oczywiście remont silnika i wstawienie tłoków już z poprawionymi pierścieniami, ale jeżeli ktoś się tym interesował, to wie, że nie jest to mały wydatek. Kolory spalin, jakie jeszcze możemy zaobserwować, to kolor czarny. Tutaj, zanim sobie powiemy, co jest przyczyną czarnych spalin, chciałbym Wam tylko opowiedzieć o tak zwanym współczynniku nadmiaru powietrza lambda. Jeżeli dobrze zrozumiałem tą definicję, to stosunek ten określa ilość potrzebnego powietrza do spalonego opału, w tym wypadku paliwa. A dokładniej mówiąc, ile konkretnie potrzebne jest powietrza, aby cały ten opał, czytaj paliwo, zostało spalone całkowicie. Dla silników benzynowych współczynnik stechiometryczny wynosi 1 i oznacza, że na 14,7 kg powietrza przypada 1 kg paliwa. Czyli po naszemu mówiąc, współczynnik lambda mówi, ile silnik potrzebuje zaciągnąć powietrza, aby całkowicie spalić paliwo, które podawane jest do cylindra, do komory spalania. I to właśnie powietrze powoduje czarny kolor spalin, a w zasadzie nie samo powietrze, a jego brak. Ponieważ czarny kolor spalin, który często widziany jest w silnikach diesla, przynajmniej ja taką obserwację odniosłem, spowodowany jest tym, że do komory spalania podawane jest mniej powietrza niż konieczne. Wtedy w efekcie takiego spalania powstaje dużo sadzy, która jest następnie wydmuchiwana przez wydech. Powodem takiego stanu rzeczy może być wiele czynników, począwszy od zapchanego filtra powietrza, gdzie silnik nie może ustalić, ile powinno być podane tego powietrza, przez lejące wtryskiwacze paliwa, które podają zbyt dużo tego paliwa w stosunku do powietrza, awaria sondy lambda, czy chociażby przepływomierza. Nawet nieszczelności w układzie dolotowym, jak pęknięty gumowy wężyk, mogą powodować dymienie na czarno. No dobra, ale pomyślimy sobie, no to te czarne spaliny oznaczają tylko tyle, że za mało powietrza jest w naszym silniku, w naszej komorze spalania, czyli nic się nie dzieje. No nie do końca. Jeżeli w komorze spalania paliwo wypala się całkowicie, to powstałe przy tym spaliny wychodzą z naszego układu w sposób naturalny. Sadza natomiast osadza się na wszystkich elementach, które napotyka po drodze, przez co prowadzi do właśnie zatkania systemów EGR, do unieruchomienia łopatek w turbosprężarce, co w późniejszym etapie powoduje awarię, jak również do ogólnego bardzo dużego zanieczyszczenia silnika, a w konsekwencji do kosztownych remontów i czyszczenia wszystkich układów po kolei. Jeżeli nie zaobserwowaliśmy w swoim pojeździe dymienia na czarno, kiedy jedziecie, to spójrzcie na końcówkę wydechu. Nie jest to dziwne, że końcówka wydechu, zwłaszcza w dieslu, będzie lekko zabrudzona sadzą. Nawet jeżeli spalanie w cylindrze odbywa się prawidłowo, to od czasu do czasu jakiś tam lekki nagromadzony nagar może wypalać się przy rozgrzaniu silnika, przez co delikatnie osadza się na końcówce wydechu. Jeżeli natomiast zauważycie, że wasze auto z tyłu permanentnie i bardzo szybko się brudzi, a po dotknięciu końcówki wydechu zauważycie, że jest naprawdę gruba warstwa czarnej sadzy, to wiecie, że coś się dzieje. No i to tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że rozwiałem Wam trochę wątpliwości, jeżeli chodzi o kolory spalin. Jeżeli film Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, szerokości na drodze, na razie, cześć!